Cześć, tu Jakub Grydziej, wasz przewodnik sudecki i wrocławski. Dziś zabiorę was w miejsce, o którego istnieniu nie wie większość Wrocławia, nawet tych, którzy mieszkają tu od pokoleń. To teren ukryty między torami, ogródkami działkowymi i resztkami przemysłowej zabudowy. Nie prowadzą tu żadne znaki, nie kursują tu tramwaje, nie ma parkingu ani tabliczki z nazwą. To Lasek Dolmelowski, zapomniany, dziki, nieco zanieczyszczony, ale bardzo ciekawy przyrodniczo i historycznie fragment Wrocławia. Lasek Dolmelowski znajduje się na zachodniej części miasta w dzielnicy Fabryczna pomiędzy linią kolejową 273 a towarową obwodnicą Wrocławia 349 z końca XIX wieku i zarośniętego łącznika kolejowego pomiędzy tymi liniami. Od południa i wschodu graniczy z ogródkami działkowymi Rod-Plon, a od północnego zachodu za torami z terenami dawnej fabryki Dolmel, czyli Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych. To właśnie od tej fabryki pochodzi jego nieoficjalna nazwa, Lasek Dolmelowski. W języku potocznym przyjęła się już dawno i funkcjonuje dziś w świadomości mieszkańców, choć formalnie nie znajdziecie jej na mapach urzędowych. Nazwa Dolmel jest złączeniem sylab słów Dolnośląska, maszyn i elektrycznych. Zakłady Dolmel powstały w 1947 roku w miejscu niemieckich zakładów Linke Hofmann i zakładów FAMO prowadzących produkcję zbrojeniową III Rzeszy. Dolmel był jednym z największych producentów turbogeneratorów i silników elektrycznych w Polsce na potrzeby przemysłu, elektrowni, kopalni i wielu innych. W szczytowym okresie zatrudniały kilka tysięcy osób i miały ogromne znaczenie dla gospodarki regionu. W świadomości mieszkańców nazwa Dolmel zaczęła więc oznaczać całą okolicę, nie tylko sam zakład. A niewielki lasek położony tuż obok siłą rzeczy został nazwany Laskiem Dolmelowskim. Do lasku nie prowadzi żadna oficjalna droga ani tablica informacyjna. By się tam dostać, można zacząć przy przystanku Smolecka na ulicy Robotniczej. Stamtąd kierujemy się ulicą Góralską na południowy zachód. To około pół kilometra spokojnego marszu. Po drodze mijamy graffiti na murach, warsztaty, magazyny. Na końcu Góralskiej skręcamy lekko w lewo i idziemy wzdłuż nasypu kolejowego. Rosną tu dzikie rośliny i uciekinierzy z działek i ogrodów. Inwazyjny z jadalnymi bulwami słonecznik bulwiasty, ozdobny do ogrodów powojnik pnący, pospolita trawa trzcinnik piaskowy, mieniący się pięknymi barwami jesienią bożodrzew, dzikie jabłonie uciekinierki, o wielu zastosowaniach kulinarnych i leczniczych dzika róża, gromadzące tutaj metale ciężkie jeżyny, zasadzony na działce winobluszcz pięciolistkowy, Humulus lupulus, czyli kojarzony głównie z piwowarstwem chmiel, to przykład mieszanki roślinności ruderalnej i sztucznie nasadzonej, czyli takiej, która wyrasta tam, gdzie miejsce ma działalność człowieka. Idąc dalej docieramy do nieczynnego odcinka linii kolejowej 274 biegnącej kiedyś do dworca Świebodzkiego. Pod starym wiaduktem skręcamy w prawo i kierujemy się wzdłuż dawnego łącznika kolejowego. I po kilkuset metrach idąc między działkami docieramy do Lasku Dolmelowskiego. To niewielki, prawie 4-hektarowy obszar, który dziś wygląda jak spontaniczny dziki las. Rosną tu głównie drzewa liściaste, dąb przypółkowy, dąb błotny, klon zwyczajny, czereśnia ptasia, a miejscami pojedyncze sosny zwyczajne. W podszycie króluje bluszcz, dzikie krzewy i zarośla. To niewielka, nieco strasząca enklawa w samym sercu industrialnego Wrocławia. Pierwotny las w tym miejscu zapewne został wycięty już w średniowieczu między XII a XIII wiekiem. Przez kolejne stulecia teren był wykorzystywany rolniczo, widać to na dawnych mapach, gdzie obszar podzielony jest na łany, morgi z gospodarstwami przy głównych drogach. Teren następnie zarastał, gdy spadała populacja spowodowana wojnami husyckimi, wojną 30-letnią, epidemią dżumy, wojnami śląskimi, a następnie był na powrót karczowany i uprawiany. Prawdziwa zmiana przyszła w połowie XIX wieku wraz z rewolucją przemysłową i rozbudową kolei śląskich. To wtedy cały teren został silnie przekształcony i przecięty nasypami, torami i wiaduktami. Nieistniejący już dziś nienazwany potok, który płynął tu w kierunku Starego Miasta, przekształcono w kanał techniczny, ciek wodny, a okolica straciła rolniczy charakter. Na początku XX wieku, prawdopodobnie w latach 20., teren został oczyszczony, wyrównany i powstał plac, boisko sportowe ATV Sportplatz, należący do niemieckiego towarzystwa klubu gimnastycznego Allgemeiner Turnverein. Po wojnie obiekty zniknęły, a teren stopniowo zarósł i przekształcił się w to, co widzimy dziś, samosiewny las miejski.
Dookoła z kolei wytyczono i użyto terenu pod rodzinne ogródki działkowe. Na mapie LiDAR, numerycznym modelu terenu, po zwiększeniu kontrastu widać zarys dawnego boiska sportowego i niewielkich trybun oraz doły po wywrotach drzew. Spacerując po lasku dolmelowskim można wciąż zauważyć bardzo nieliczne porozrzucane cegły, fragmenty piaskowca i infrastruktury z początku XX wieku. W północnej części zachował się most kolejowy nad niewielkim kanałem technicznym odpływowym to pozostałość łącznika linii nr 349 z linią 273. W okolicy zachowało się też kilka innych mostków, ceglane wiadukty, stalowe konstrukcje, które pamiętają jeszcze czasy niemieckie i są wciąż wykorzystywane. Wejście do lasku nie jest oficjalne, a sam teren otaczają aktywne linie kolejowe. Pociągi towarowe i pasażerskie poruszają się tędy z dużą prędkością, więc trzeba zachować szczególną uwagę. Najlepiej dojść pieszo, nie próbować przechodzić przez tory w niedozwolonych miejscach i nie wjeżdżać tu autem. Nie ma tu również oświetlenia, więc wizytę warto zaplanować za dnia. Przychodzą tu nieliczni okoliczni mieszkańcy na spacery z psami, na rower albo po prostu by chwilę odpocząć od miasta. Niestety nie brakuje śmieci i śladów po ogniskach i nocowaniu bezdomnych. Miasto rozważało objęcie terenu rewitalizacją lub włączeniem do systemu zieleni miejskiej, ale wszystkie projekty odrzucono. Dlatego lasek pozostaje w takiej półdzikiej formie, trochę jak naturalne muzeum przemysłowych obrzeży miasta. Opuszczając lasek od strony południowej można dotrzeć do ulicy Grabiszyńskiej. Po drodze przechodzi się przez kilka przejść kolejowych, warto zachować tutaj ogromną ostrożność i szybko przekraczać torowisko. Dalej, wzdłuż nasypu towarowej obwodnicy Wrocławia docieramy do Placu Srebrnego. Tutaj kończy się nasza mała wyprawa po zapomnianym fragmencie miasta. Dziękuję za uwagę. Jeśli chcecie poznać więcej takich miejsc, zarówno w Sudetach, jak i we Wrocławiu, zasubskrybujcie kanał. W opisie link do mojej strony przewodnickiej i wsparcia kanału. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć!